Ja pokażę Wam, jak przygotowuję pierogi leniwe, które u mnie w domu nazywają się kopytkami. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebować pół kilo twarogu, jedno jajko i mąkę, a do przygotowania sosu masło, cynamon i cukier. To do miski dodajemy twaróg, wbijamy jajko i dodajemy trochę mąki. Mąki będziemy dodawać w trakcie wyrabiania masy, bo nie ma konkretnej ilości i to zależy od jej konsystencji. I wyrabiamy ciasto właśnie takim ruchem, jaki jest pokazany na filmiku. Ciasto na początku będzie trochę się kleić, więc przysypując mąkę można ją wysypywać sobie na rękę, żeby się właśnie do ręki nie kleiło i dalej je wyrabiamy, aż przestanie przyklejać się zarówno do ręki, jak i do miski. Kiedy ciasto będzie już taką zbitą masą i nie będzie aż tak klejące, to można przejść do następnego kroku. Część ciasta wyciągamy na czysty blat albo na deskę do krojenia i rolujemy w takiego podłużnego węża. Można przysypać to jeszcze mąką, żeby się nie przyklejał do powierzchni. I powinien być długi, szeroki, ale nie gruby. Ja wyrabiam to właśnie takim ruchem. Jedną ręką wydłużam ciasto, drugą ją przygniatam. Ciocia, która uczyła moją mamę tego przepisu, robiła jeszcze to widelcem, żeby miał takie ładne, ozdobne ornamenty. Ale mi się nigdy tego nie chce robić, więc tego nie robię. I kiedy ciasto jest już równe, to można przejść do krojenia. Ja końcówki odcinam i wyrabiam później z nich ciasto i kroję na takie prostokątne, skośne paseczki. I gotowe kopytka odkładam na talerz, żeby przyschły i się do siebie nie przyklejały i w tym czasie kroję i przygotowuję resztę ciasta. Do wrzącej wody dodajemy nasze gotowe kluseczki, nasze kopytka pojedynczo. Warto zanurzyć fragment kopytka, żeby się nie pochlapać i jak wypłyną, są gotowe i można je wyciągnąć. Polecam do tego używać cezaka bardziej niż widelca, by szybciej. I na ciepłe dodajemy masło, cynamon i cukier i to wszystko mieszamy. Warto, żeby kopytka były ciepłe, żeby masło ładnie się rozpuszczało. U mnie niestety nie były wystarczająco ciepłe, więc trochę trudniej się rozpuszcza. Dodajemy cynamonu i cukru, aż będzie super sos i gotowe, można jeść. Zawsze to robię, kiedy jest mi smutno albo nie mam pomysłu, co sobie zrobić i bardzo poprawia mi to humor. Tada!